miał później niesłychaną nienawiść do Stryjkowskiego. Chował ją w sercu strasznie. Stryjkowski zapomniał zdarzenie i to nie mógł zrozumieć, co ten ojciec ma do niego, a Stryjkowski wtedy pracował w Czerwonym Sztandarze, który się mieścił tam właśnie po Nowym Wieku i namawiał ojca, żeby ojciec przyszedł pracować jako dziennikarz. I on w związku z tym się trochę jednak wystraszył, uciekł stamtąd i poszedł pracować jako tokarz na Zniesieniu. A już Politechnikę skończył. Uważał, że tu nie powinien być żadnym umysłowym pracownikiem, bo się wysłużyło obcym. I to jest jeden wątek. A drugi wątek, jego takie zachwystywanie się różnymi dla nas rzeczami normalnymi. Opowiadał taką historię, jak na tym Zniesieniu miało być zebranie związków zawodowych, wybory do Rady Zakładowej. Sekretarz partii Rosjanin odczytał listę proponowanych kandydatów i pyta, czy są zgłoszenia. No to jakiś robotnik zgłasza. Mówi, nasi ludzie przyzwyczajeni do wyborów, mówi tatuś, no zgłasza. A on mówi, a wy to w imieniu własnym, czy w imieniu jakimś szerszym? A tak, z kolegów jakichś. Tak, z kolegami, mówi ten. Tak uznał, że będzie lepiej. Tak, mówi, a znaczy jest nielegalna organizacja w zakładzie. Bo ja znam takie organizacje. Komsomol, Prospiwka, tam jakieś tego, swego, owego. Te wszystkie organizacje tą listę wyznaczają. Jak jest jakaś inna, znaczy jest nielegalna organizacja. Waniła, zwani pan NKWD, mówi. Tam mówi, nie, to ja znaczy, nie, to ja w ogóle cofacie, a to co innego. Mówi, w porządku, nie dzwoń. I tatuś przyszedł cały wstrząśnięty. Ja naleję, proszę szanownych państwa. Zresztą możemy to będzie śmieszne. O, więc i takich historii to już mnóstwo różnych tego rodzaju. No i pamiętam, jak taki przychodził z takim krzykiem, mówi, tam gdzie tam aresztowali właśnie po tym aresztowaniu Broniewskiego, jak zaczęły się wywózki, to w ogóle był niesłychanie wstrząśnięty. Za każdym z takim olbrzymim zdumieniem to powtarzał. No, natomiast już później, jak drugi raz zwycięska Armia Czerwona wkroczyła, no to tatuś mówił, że on widział i czytał historię WKPB, już się na nic naciąć nie da i zataił nawet przynależność do Armii Krajowej. No ale to już po raz drugi. No więc jak naprzód nas wkroczyła Armia Czerwona, potem wkroczyli Niemcy. Pamiętam taki wielki nastrój radości w mieście, bo Lwów pamiętał nie Niemców, tylko Austriaków, zupełnie inną okupację, znaczy nie okupację nawet. Taki był nastrój radości, kiedy oni wjeżdżali.